Dzień dobry, witam serdecznie w mojej kuchni i zapraszam do wspólnego gotowania. Dzisiaj upieczemy pyszne ciasto na święta i nie tylko. Delikatny i mięciutki sernik z makiem, seromak. Smaczne ciasto 2 w 1. Doskonałe dla miłośników sernika i makowca. Zagotowałam 150 ml śmietanki 30%. Do gorącej śmietanki wsypuję 150 g mielonego maku. Mak mieliłam w młynku do kawy. Mieszam mak ze śmietanką i odstawiam do ostudzenia. Piekarnik już rozgrzewam do 180 stopni Celsjusza. W czasie, kiedy mak stygnie, przygotuję masę serową. W misce mam 1 kg tłustego sera z wiaderka. Można też użyć zmielonego twarogu. Osiem jajek rozdzieliłam na żółtka i białka. 6 żółtek dodaję do sera. Do sera dodaję 1 łyżeczkę skórki pomarańczowej w cukrze. Można też dodać świeżo otartą skórkę. Link do przepisu na skórkę w cukrze podam w opisie pod filmem. Wsypuję do sera 1 proszek budyniowy o wadze 40 g. Mieszam całość na gładką masę. Odstawiam ser na bok i zajmę się makiem. Do maku dodaję 2 żółtka, pół łyżeczki aromatu migdałowego i około 30 g mąki pszennej. Mieszam na gładką masę. Do białek dodaję szczyptę soli i lekko spieniam. Do spienionych białek dodaję 300 g cukru. Cukier dodaję w 2 porcjach. Białka mam już ubite, masa jest bardzo gęsta i kremowa. Białka nie muszą być ubite na sztywno. Dwie trzecie białek dodaję do masy serowej i delikatnie mieszam. Do pozostałej piany z białek przekładam mak. Delikatnie, najpierw z boku, z małą częścią piany, mieszam mak.
Kiedy masa makowa jest rozrzedzona niewielką ilością piany, mieszam z resztą białek. Ciasto będę piekła w formie o wymiarach 35 na 25 cm. Przekładam masę serową. Na wyrównaną masę serową wykładam masę makową. Ciasto będę piekła w kąpieli wodnej. Formę z ciastem wkładam do większej formy. Na dno większej formy wlewam około pół centymetra wrzącej wody. Gotowe ciasto wstawiam do piekarnika nagrzanego do 180 stopni Celsjusza i będę piekła przez około 60 minut. Minęła godzina, upieczone ciasto wyjęłam z piekarnika. Sprawdzam wykałaczką, czy jest upieczone. Na wykałaczce nie ma surowego ciasta, są tylko drobinki maku. Zostawiam do ostudzenia. Po ostudzeniu ozdabiamy ciasto i podajemy. Kremowy sernik z makiem jest już gotowy. Ciasto jest mięciutkie, kremowe i naprawdę bardzo delikatne. Dwa moje ulubione ciasta w jednym: sernik i makowiec. Taki sernik można też upiec na kruchym spodzie, wtedy nie używamy kąpieli wodnej. Lekkie i pyszne ciasto, które doskonale sprawdzi się nie tylko na święta. Serdecznie polecam. Dziękuję za obejrzenie mojego filmu. Zapraszam na następny. Do zobaczenia.